Oznakowanie poziome parkingu hali przemysłowej. Przedstawiamy skuteczny sposób na malowanie linii i oznaczeń poziomych na parkingach wewnętrznych, halach przemysłowych, magazynach. Do pracy stosujemy dwuskładnikową, wodną dyspersję żywicy epoksydowej Hydropox. Produkt charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością mechaniczną i chemiczną, odpowiednią dla średniego i lekkiego ruchu pojazdów i wózków widłowych. Na filmie pokazujemy kolejne etapy wykonania pracy. Przygotowanie podłoża, przygotowanie farby, malowanie, czas schnięcia i użytkowanie. Przygotowanie podłoża. W naszym przypadku malowania linii dokonujemy na czystą, jednodniową posadzkę żywiczną, której aplikację pokazaliśmy w poprzednim filmie. Dlatego więc od razu mogliśmy przystąpić do malowania linii. Z reguły malowania linii dokonuje się na gładkie, niechłonne, w pełni utwardzone posadzki żywiczne. Dlatego trzeba poświęcić więcej pracy podczas przygotowania podłoża. Dla najlepszych efektów zalecamy przeszlifowanie podłoża. Szlifowanie to kluczowy proces, poprzez który możemy zapewnić wieloletnie, doskonałe przyleganie żywicy epoksydowej, którą malujemy linię. Jeżeli szlifowanie nie jest możliwe, należy przynajmniej dokładnie odtłuścić podłoże. Do odtłuszczenia stosujemy wodę z detergentem lub profesjonalny środek do odtłuszczania Oil Remover. Przed aplikacją żywicy podłoże powinno być czyste, suche, odtłuszczone, uszorstnione i stabilne. Uwaga! Jeżeli aplikacja będzie dokonywana na bardzo zwarte podłoża, np. w pełni utwardzone żywice lub płytki, których nie możemy przeszlifować ze względów technologicznych, wtedy dla poprawy przyczepności zalecamy dodatkowo zastosowanie gruntu na bardzo zwarte podłoża RO3333. Przygotowane podłoże oklejamy taśmą malarską. Przygotowanie farby. Z reguły Hydropox należy aplikować w dwóch warstwach, przy czym pierwszą należy rozcieńczyć około 10% wodą. Rozcieńczenie poprawi przyczepność farby do podłoża. Rozcieńczona farba posiada z reguły około dwukrotnie większą wydajność. Przy pierwszej, rozcieńczonej warstwie z reguły zużywa się około 1/3 materiału. Pozostałe 2/3 farby zużywa się na drugą, nierozcieńczoną warstwę. Żywica Hydropox jest produktem dwuskładnikowym. W związku z tym, bezpośrednio przed aplikacją należy połączyć składniki produktu. Aktywator dodajemy do bazy i dokładnie mieszamy przez 3 do 5 minut, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Następnie dodajemy około 10% wody i ponownie mieszamy. Każda posadzka i każda żywica ma własną specyfikę. Może się więc okazać, że rozcieńczenie nie będzie wymagane, co miało miejsce w przypadku naszej pracy. Aplikacji żywicy do malowania linii dokonywaliśmy na świeżo pomalowaną posadzkę żywiczną. W związku z tym jedna, gruba, umiejętnie nałożona, nierozcieńczona warstwa hydropoksu była w tym wypadku wystarczająca. Należy pamiętać, że w przypadku gdy nie rozcieńczamy pierwszej warstwy żywicy, powinniśmy wykonać test przyczepności farby do podłoża. Aplikacja. Aplikacji dokonujemy za pomocą wałka nylonowego 14 mm. Czas aplikacji hydropoksu po wymieszaniu dwóch składników to 2 godziny. Po tym czasie hydropoks nie nadaje się do użycia, nawet jeżeli da się nim jeszcze malować. W przypadku dwukrotnego malowania należy pamiętać, że po pomalowaniu pierwszej warstwy przy temperaturze 20 stopni Celsjusza należy odczekać minimum 12 godzin, zanim przystąpimy do aplikacji kolejnej powłoki. Hydropoks musi się wstępnie utwardzić. Drugą warstwę hydropoksu należy nałożyć przed upływem 48 godzin od nałożenia pierwszej. Po 2 dobach powłoka staje się bardzo zwarta. Kolejna warstwa może nie przylegać prawidłowo. Jeżeli aplikacji dokonujemy przy użyciu szablonu, należy zwrócić uwagę, aby przylegał on w pełni do podłoża. Farbę aplikujemy wałkiem, prowadząc wałek od strony krawędzi szablonu do środka wzoru, aby uniknąć podciekania farby pod szablon. Pamiętaj, niezwłocznie po pomalowaniu linii zerwij taśmę malarską. W
W przeciwnym razie, po wyschnięciu farby usunięcie taśmy może być utrudnione, gdyż istnieje ryzyko uszkodzenia krawędzi pomalowanych linii. Czas schnięcia i użytkowanie. Po upływie 24 godzin od aplikacji ostatniej warstwy powłoka jest odporna na lekki ruch pieszy. Po 72 godzinach żywica uzyskuje pełną odporność mechaniczną. Pełną odporność chemiczną uzyskujemy po 7 dniach. Po tym czasie jest możliwy wjazd pojazdem z oponami, zmywanie wodą oraz stosowanie środków czyszczących. Dlatego zalecamy odczekać tydzień przed rozpoczęciem użytkowania pomalowanej posadzki. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.